21005, code 4. Yep, 21017. Dzień dobry, a raczej dzień dobry wieczór, bo u nas już jest wieczór, zachodzi słońce. Dzisiaj będę robił dokładnie to samo, co robiła Anita 1,5 roku temu, czyli jadę na patrol nocny z Maćkiem. Maciek jest zastępcą szeryfa w stanie Nevada. W tej chwili stoimy zaparkowani na ulicy niedaleko Walmartu, tam jest Walmart, tam go widać. Anita zostaje w autobusie, nie pokażę wam, bo kamera stoi na autobusie, a po mnie za pół godziny przyjedzie Maciek. I odkąd Anita nagrała ten film z patrolu i była na tym patrolu i opowiadała mi, jakie ciekawe było to doświadczenie, a ja też chcę takie doświadczenia, też chcę mieć w swojej kartotece takie przeżycie, więc w związku z tym, że przejeżdżamy koło Maćka, to znaczy tak naprawdę specjalnie jedziemy tą trasą, żeby przejeżdżać koło Maćka, ja też się wybieram na taki patrol. I zanim wszystko się zacznie, chcę wam wytłumaczyć, jak to możliwe, że taki ktoś jak ja, czyli cywil, może wsiąść do radiowozu i jechać z policjantem na patrol, uczestniczyć we wszystkich zgłoszeniach, bo pamiętam, że pod filmem Anity pojawiły się komentarze w stylu, jak to możliwe, przecież Maciek nie powinien tak robić, jak to tak, to jest niebezpieczne, kto za to płaci, co to ma być w czasie pracy. Komu to potrzebne? Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Otóż w Stanach jest coś takiego, co nazywa się Ride Along i jest to taki program, w którym właśnie cywil może uczestniczyć w patrolu policyjnym. Główna idea tego programu to edukacja. Chodzi o to, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak faktycznie wygląda praca funkcjonariusza. To także sposób na budowanie zaufania wśród lokalnej społeczności do funkcjonariuszy. Ride Along bywa też bardzo dobrym narzędziem do rekrutacji, bo jeżeli ktoś chciałby być właśnie takim funkcjonariuszem, zastanawia się nad tym i chciałby zobaczyć, jak to wygląda od środka, może właśnie pójść sobie na taki ride along i zobaczyć, czy jest to coś dla niego. I co ciekawe, ride along nie jest tylko oferowany przez policję czy biuro szeryfa. Ride along można też zrobić w straży pożarnej, w ratownictwie medycznym i w niektórych służbach rządowych, federalnych. I żeby móc uczestniczyć w takim programie, trzeba wcześniej złożyć podanie, trzeba przejść weryfikację, gdzie jest sprawdzana historia kryminalna, no i trzeba podpisać parę dokumentów związanych z bezpieczeństwem. Ja na szczęście na swoim koncie mam tylko kilka mandatów i ostatni dostałem chyba jakieś 7 lat temu. Chociaż nie, bo miałem stłuczkę jakieś 4-5 lat temu, a skręcałem w lewo na późnym pomarańczowym i koleś, który ruszał z wczesnego zielonego, zawadził o mój tył. Także tak wygląda moja historia kryminalna. Tak myślę, tak mi się wydaje. Ale Maciek mnie zaprosił, więc chyba wszystko jest ok. Dobra, teraz czekamy na Maćka i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Przyjechała policja. Dzień dobry, dobry wieczór. Gotowy? Gotowy, tak jest. Cześć. Które staliście? Weź, ja jestem taka nie do rzucenia. Idę o 10. Ja o 12. O 12, jak mówiłeś. Choć tak się przekręcałem od 10, ale jeszcze sobie pospałem. No. Ja jestem taka nie do życia, że wy odjeżdżacie i ja idę do łyżeczka. Dobra, ja tylko nagram. Jest Maciek. Maćka prawdopodobnie znacie, bo film Anity z Maćkiem z patrolu jest najlepiej oglądanym filmem na naszym kanale. I jak jeśli jeszcze nie widzieliście, to zostawiamy link w opisie. Tak jest, także spróbujemy to przebić. Nie? Zobaczymy cię. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dobra, odbyliśmy właśnie briefing. To jest takie spotkanie policjantów z poprzedniej zmiany i z tej, która się właśnie zaczyna. I powiem wam szczerze, że ja połowę rzeczy nie wiedziałem, o czym oni rozmawiają, bo używają troszkę takiego języka, no nie wiem, policyjnego. Jest dużo słów, których na co dzień normalny człowiek nie używa, więc było trochę śmiechu, ale śmiałem się z nimi, nie bardzo wiedziałem z czego. I tego nie możemy nagrywać. Jest to taka perełka właśnie na tym ride along, która zostaje tylko dla nas. W tym momencie jedziemy zatankować, tak? Tak, na stację. Zaczynamy pracę od zatankowania. Gdzie Ja mam tankujemy? taki zwyczaj. Tankujemy na lotnisku, Okej. bo to jest stacja benzynowa hrabstwa. I tam jest też warsztat hrabstwa, więc to jest tam, gdzie obsługuje się samochody. No z tego względu tam jeździmy tankować, bo tam mamy kartę. Okej, masz swoją jakąś kartę i to jest na to naliczane. Maciek tu wbija swój kod i właśnie mówiłem, że widziałem tą stację już u Kesha na filmie i Kesh też nagrał film z Maćkiem, Anita nagrała film z Maćkiem, więc ja postanowiłem, że spróbuję się nie powtarzać i będę zadawał trochę inne pytania. Mam przygotowaną listę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja wiecie, że jestem trochę amator YouTube'owy, więc
no, będzie jak będzie. Jeszcze jest, wiesz, taka pogoda, nic się nie będzie działo, nie? Podejrzewam. Chociaż jeśli może nic się nie będzie działo, to będziemy strzelani, ale nie. Będzie słaba pogoda i to jesteś nie w pewnym czasie. Ja już się nauczyłem, żeby nie mieć oczekiwań. Ja i tak się jaram jak małe dziecko, bo to tak naprawdę jest takie marzenie, żeby pojeździć z policjantem. Tak jak wam mówiłem, w Stanach jest to możliwe, bo jest ten program Ride Along. A w ogóle często inni robią takie Ride Along. Parę razy w miesiącu mamy nie tyle znajomych, co ludzie, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda praca policjanta, bo chcą pracować. Okay. Albo na przykład jeżdżą ostatnie roczniki liceum, jako jakoś tam program ze szkoły muszą zaliczyć jako, wiesz, nie wiem, jakieś zadanie z policją na przykład, nie? Do jakiegoś tam programu. Często na przykład są gliniarze z innych miejsc, nie? Którzy chcą się przy nich przenieść. To najpierw robią sobie ride along, żeby sprawdzić, jak wygląda atmosfera w pracy i tak dalej. Okay. No jest to dobra często, metoda. No. To jest w całych Stanach, wszędzie tak można robić. Tak. Albo w większości, nie wiem, czy gdzieś nie ma tego, nie? Także jak mieszkacie w Stanach i chcielibyście czegoś takiego spróbować, to odezwijcie się do swojej lokalnej policji czy biura szeryfa. To jest super przeżycie. Tak, super, no. naprawdę. Mega i można fajnie rzeczy zobaczyć. Super, dobra, jedziemy, jak? Tak. Maciek mi właśnie wytłumaczył kilka elementów tutaj w swoim radiowozie. Tutaj ma komputer, tutaj na desce rozdzielczej jest radar. Ten radar pokazuje prędkość z 4 stron, tak? Znaczy z 4 stron. Przed nami, za nami. Dojeżdżających i odjeżdżających. A ja mam takie pytanie, bo mieszkając w Chicago, często, każdy mówi, że jest takie niepisane prawo, że jak jest ograniczenie prędkości na przykład, nie wiem, 55, to spokojnie można jechać 65 i policja nie zatrzyma, te 10 więcej można jechać. Czy tego prawa przestrzega policja? Nie mam takiego prawa, ale to zależy od policjanta, nie? Okay. Ja generalnie mam tak, że powiedzmy w 25 muszę jechać co najmniej 40, żeby się zatrzymał. A to dużo. Chyba, że robisz coś naprawdę głupiego, nie? Albo jest naprawdę taka noc, że nic się nie dzieje, to wtedy zatrzymam się za troszeczkę mniej. Ja ogólnie tak podchodzę do tej zasady, że jak jest właśnie ograniczenie prędkości na przykład 25, to nie jadę te 10 więcej, bo na takim niskim ograniczeniu te 10 więcej wygląda dużo szybciej. A jak jest jakieś tam 65, no to wtedy zazwyczaj się jeździ więcej. Jeszcze jedno pytanie odnośnie radarów. Pytałem Cię przed chwilą właśnie o te radary, takie pistolety i czy tego używacie. Mówiłeś, że macie kilka w komisariacie, ale Ty tego nie używasz. Czyli wnioskuję z tego, że Tobie nikt nie narzuca, co Ty masz robić w danym dniu. Nie, absolutnie nie. Nie masz takiego czegoś. Do moich obowiązków należy odpowiedzenie na wezwania, które przychodzą od dyspozytora w jak najkrótszym czasie. I to oczywiście też zależy od biura do wezwania. Oprócz tego kontrolowanie mojej strefy, nie? To jest wszystko, co muszę robić, nie? Więc ja nie używam tego radaru pistoletowego, ponieważ ja cały czas jeżdżę. Nie stoję w miejscu za krzaczorami i używam tylko radarów w samochodzie. No tak, masz tutaj radar, więc tak naprawdę nie potrzeba. Mamy wypadek, to Okej. gdzie jedziemy. No i nic tam żadnego. Po prostu coś potrącił i ręka. Tu ktoś potrącił. Jedziemy, tak? Do tego? Kupasz pojechał. O, pojechał, okej. Tu masz mapkę naszego hrabstwa, nie? To w kolorze sraczki to jest nasze hrabstwo, nie? Żółte kropeczki to są adresy, wiesz, jakichś tam domów, nie? Czyli widzisz, tutaj wszystko to są góry i nic nie ma, nie? Moja dzielnica jest teraz największa, nie? Ja mam numer 6 w tej chwili, jako 6 bit, ale ponieważ jest nas mało, to oprócz mojego bitu numer 6 muszę też ogarniać bit numer 8, czyli mój bit jest mniej więcej granica mojego bitu, nie? To czerwona linia, tak? Czerwona linia idzie tutaj wzdłuż miasta, kończy się w tym miejscu, ale potem zaczyna się bit numer 8, który też jest mój, czyli to całe O kurde. też jest moje, nie? Aż do Topaz Lake. Dla skali stąd dotąd jest mniej więcej 20 mil, nie? Czyli to jest dość duża dzielnica do ogarnięcia samemu, nie? I oprócz tego 0, czyli tą dzielnicę tutaj, też się dzielę nią z kumplem, który jest w bicie drugim, a w bicie czwartym, nie? Bo to też, jeżeli jest blisko mojego bitu, to jest mój problem. Jeżeli jest blisko dwójki, czyli tej dzielnicy, to jest jego problem. Jeżeli jest blisko czwórki, to jest problem czwórki. Okay. To jest taka, zresztą się rzadko dzieje, bo to jest wszystko w górach. Moją największym zmartwieniem jest ta dzielnica, nie? Tu jest najwięcej ludzi mieszka, się generuje najwięcej wezwań w tym bicie 6, nie? Czyli tu, gdzie ja mieszkam i dlatego lubię tutaj też pracować. Dobra, jak już rozmawiamy o tym systemie, powiedz mi, na jakiej zasadzie działa? W sensie, czy to jest przez sieć komórkową, czy... Nie, GPS, nie? To jest GPS. Każde auto, które jest teraz na służbie jest widzisz, tutaj kolega jedzie 102, jest en route do jakiegoś wezwania. On jedzie teraz do wezwania numer, do tego zabitego jelenia, nie? Chyba pojedzie go koleżance pomóc ściągnąć z drogi po prostu. Ja jestem niebieską strzałką, bo się różnię, bo to jest mój system, nie?
Oprócz tego są chłopaki w biurze. Tutaj masz 2 sierżantów. No i są wezwania, co się pojawiają. Na przykład jedno z wezwań to jest to, gdzie oni pojechali teraz do tego zabitego Ilonka. To masz wezwanie, ono się teraz pokryło z jej ikonką, ale to było na wezwanie, nie? Okej. Że jest traffic accident, numer wezwania i jaki priorytet, nie? I to się pojawia w miejscu, w którym to wezwanie jest, nie? I widzisz, wszystkie żółte kropeczki, jak je przybliżysz, to one się zmieniają w numery adres, więc wszystko wiemy, dokąd idziemy. I oprócz tego, jak ja się dołączę do wezwania, to mapka pokazuje mi, jak mam jechać, no nie? I tu na dole będę miał, powiedzmy, instrukcję, gdzie skręcać. Okej. I jeszcze tu pokazywałeś mi, że też na tej mapce jest pokazana straż pożarna. Tak, jest straż pożarna. Czyli w razie jakby się coś działo, to też widzicie... Tu masz, widzisz, masz inną ikonkę, widzisz, masz wóz strażacki. Nasze są radiowozy tutaj, nie? Wygląda jak radiowóz, a straż wygląda jak straż. I masz R14, czyli Rescue 14, czyli ambulans 14 i AV znaczy, że jest dostępny. I oprócz niego jest w tej samej, to jest akurat ich remiza, nie? I jest Engine 14, czyli ten wóz strażacki numer 14. Też available, no bo oni są cały czas dostępni. Po prostu śpią chłopaki. Czyli po prostu jakby się coś działo, to też widzicie, czy oni już jadą, jak daleko są. Jasne, bardzo fajny ten system. I jak zatrzymuję pojazd do kontroli czy coś, to wiem, gdzie są moi koledzy, mniej więcej wiem, to się może do mnie najszybciej przyjechać. Jest to fajne, nie? To samo jak na przykład byśmy stracili z kimś kontakt, nie? Że nagle nie odpowiada na radio, no to mogę zerknąć na mapce, gdzie ta osoba jest i mogę pojechać sprawdzić, co się z tym dzieje. Czyli ten system, mówisz, działa jak? Radio? GPS, nie? GPS. Każdy komputer ma no tak, ale ta mapa, skąd to się bierze? To jest, może to jest w systemie po prostu wgrane, tak? Nie mam pojęcia. Tak się nie zda. No ale te zgłoszenia, które przychodzą na ten komputer... A nie, no to już jest internetowo, bo komputer jest podłączony do netu, nie? No właśnie, to musi być sieć komórkową. Jak mi się skończy net... Tak, to jest dawno sieć komórkową, bo jestem podłączony do AT&T, no nie? No to tak. A jeśli chodzi o te radia, to już jest radiowo, tak? Macie jakieś anteny, które są do policji? Tak. Mam kilka przekaźników tutaj w okolicy i radia się komunikują z nimi i potem nawzajem. Może ty widzisz. VZN 72. VZN 72? Tak. VZN 72. Trzeba jechać, sprawdzić, czy gość nie zahamuje, żebyś nie wjechał w tyłek. Przeszać rejestrację. Wyjść z systemu. Pisać i zobaczyć jeszcze, co teraz jeszcze trzeba wziąć okulary, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, co wróci. No właśnie, Maciek sprawdza teraz rejestrację. Miałem o to pytać nawet, co wy widzicie. Czyli, że jest nie... Że jest tak, zatrzymamy. VZN, tak? VZN 72. Expired 30 stycznia tego roku. Zatrzymamy. Okej. Macham sobie w tym sobie. 88 Centennial. Victor Zero. Second. It's a dark state. Registration expired. 21017. Szczerze wam powiem, że nigdy nie sądziłem, że będę brał udział w czymś takim. Co ciekawe, jak Maciek tylko wpisał ten numer rejestracyjny do tego systemu, to nie tyle, że mu napisało, że ta rejestracja jest expired, czyli nieopłacona, ale mu to nawet powiedziało. Młody chłopak wiedział, że ma rejestrację nieważną. Powiedział, że chyba dlatego, że mu przysłali wezwanie do odnowienia na stary adres, bo się dopiero przeprowadził. Local. Alert record with warning. Romero. Czyli tutaj wam po prostu pokazuje go tak jakby historię kryminalną, tak? Tak, mamy dwie bazy. Jedna jest, 3 bazy. Narodowa jest na nakaz aresztowania, stanowa jest na to, co się dzieje z jego prawem jazdy i czy ma jakieś mandaty. I nasza lokalna, wszystkie nasze lokalne kontakty z nim. My widzisz, tu jest dużo takich samych nazwisk, ale wszystkie są z innym imieniem, bo gość ma popularne nazwisko, no to nie jest problem. Natomiast baza stanowa mówi mi, że samochód, no to rejestracja jest nieważna od stycznia, jego prawo jazdy jest ważne. Zobaczymy, czy chłopak miał jakiś mandat, jeżeli chodzi o tą rejestrację. Nie ma żadnych mandatów, ma 0 punktów.
Więc skoro chłopak nie ma żadnych mandatów, jest młody, to zostawimy mu ten jego czysty rekord czystym rekordem. Dostanie się ode mnie ostrzeżenie, żeby się ogarnął i sobie tą rejestrację załatwił. I tyle. I będzie koniec tego wyzwania. Bo nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to coś groźnego, więc ja uważam, że nie powinien dostać mandatu, nie? No tak. Będzie w systemie, że ma rejestrację nieważną. Następnym razem, który go zatrzyma, to będzie widać, że ktoś go zatrzymał za to. A następnym razem może już, wiesz, no dosyć mandat, nie? No tak. Teraz muszę poinformować wszystkich, że jest wszystko w porządku, nie? Poczekać aż kumpel skończy gadać. Odpowiedz pozytor. I teraz ja będę mówił, nie? 106 code 4. Wracamy do auta. Tutaj jak widziałem, jak Maciek sprawdzał jego historię kryminalną, to widziałem też, że pokazywało na pomarańczowo, że ta osoba, tak mi się wydaje, że ta osoba, bo tam była cała lista tych osób, ma pozwolenie na noszenie ukrytej broni. Zaraz się zapytam Maćka, czy to było na pewno o tą osobę, no ale jest to dość ważna informacja dla policjanta, żeby wiedział, że ta osoba może mieć broń. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo widziałem, że jak sprawdzałeś tą osobę, tam pokazywało, że ma concealed carry permit. To była ta osoba? Nie, to była inna osoba. Okej, to były inne osoby. Byli ci z innym nazwiskiem, znaczy z tym samym nazwiskiem ma inna osoba. No teraz zakończenie wezwania, czyli że jest completed, nie? Co zrobiliśmy, czyli closed, no bo zamykam, zaobserwowałem TOFF, czyli traffic offense, clearance warning, circumstances highway, to było na highway, to zrobiłem, czyli verbal warning, idzie code 4, czyli nic żadnego. I koniec, nie? Super. Wyzwanie poszło, on czas zniknie z systemu, a mamy drugie wyzwanie, kolega zatrzymał kogoś do kontroli nad Ironwood, to jest niedaleko stąd, czyli możemy pojechać i go wesprzeć. Wszyscy będziemy jechali tak, że go wspieramy, bo coś się dzieje, tylko po prostu w nocy generalnie jest tak, że oczywiście wiem, bo w nocy jest tak generalnie, że jeżeli ktoś zatrzymuje kogoś do kontroli, to pozostali, którzy są blisko w miarę, jadą taką osobę, no po prostu idziemy o kierunku. Gdyby coś się zdarzyło, to już jesteśmy po prostu bliżej, nie? Więc ponieważ kolega zatrzymał niedaleko stąd, to ruszymy w tym kierunku. Dopóki on nie powie, że jest wszystko code 4, nie? Czyli że jest wszystko w porządku. To jest też właśnie różnica między polską policją a amerykańską. Tutaj policja jeździ sama w samochodach. Chyba nie ma tak, żeby jeździło. Code 4, powiedziało się kolega, więc znaczy, że nie muszę tam jechać. Okej. Wiesz co, w dużych miastach, tam jest niebezpiecznie, jeżdżą we dwóch, nie? LAPD jeździ we dwóch. Podejrzewam, że w takim Sacramento czy w San Francisco jeżdżą po dwóch. W Chicago, downtown, nie? Tam gdzie ja mieszkałem, to na pewno jeździć pojedynczo. No to mieszkałeś w miarę dobrej dzielnicy. No tak. Ale podejrzewam, że tam gdzie jest słabiej, to jeżdżą już we dwóch goście. Nawet nasz system jest zrobiony tak, że on jest wymyślony dla załogi dwuosobowej, nie? Bo ten komputer powinien być tak. Nie? Ty jesteś od komputera, jestem od kierowania, nie? Bo to jest mimo wszystko niebezpieczne, że ja prowadzę auto, wpisuję coś na komputerze, wiesz, ale generalnie no, w małych biurach szeryfa, w małych departach policji po pierwsze jest mało ludzi zatrudnionych, bo są odpowiednie budżety, no nie? Po drugie, że jest nas teraz na zmianie, dzisiaj jest nas 5, nie? 3 na dole i 2 na górze, to tych 3 na dole, jeżeli jeździmy samemu, to te 3 auta pokrywają dużo większy teren niż jeżeli byśmy było nas powiedzmy 4 i były 2 auta. Wiadomo, że jak jest wezwanie awantury domowej, nie jeździmy samemu, zawsze jeździmy we dwóch. Nawet jeżeli u nas w mojej dzielnicy jadę tam pierwszy, zatrzymuję się skrzyżowanie wcześniej, powiedzmy, że tam kawałek wcześniej, czekam na kolegę, który dojeżdża i dopiero z nim idziemy razem we dwóch. Nie? Wiadomo, że domówki są jednymi z najniebezpieczniejszych wezwań w policji. Tak? Nie? A czemu tak? No bo zwykle są wysokie... Nie wiem, jak się nazywa. Emocje? Emocje, właśnie, że są bardzo wysokie emocje. Nawet jak przyjedziesz do domówki i że mąż pobił żonę, czy żona pobiła męża, aresztujesz tą osobę, która pobiła, to często jest tak, że ta druga osoba czuje się, wiesz, że musi bronić tej pierwszej i wdaje się w bijatykę czy coś tam z mężami. To jest jedno z najniebezpieczniejszych wezwań, jeżeli chodzi o wezwania takie codzienne w policji w USA. No i tak, też wchodzicie trochę na teren tych ludzi. No tak, nie wiadomo czego spodziewać w takim domu. Ale jak już słychać na radiu, czy widać z opisu, który daje nam dyspozytor, że jest coś grubszego, to jeżdżą jeszcze dodatkowo jednostki, przyjeżdża, wiesz, sierżant. To nie jest tak, że jeździsz samemu, to się będzie Właśnie miałem chwilkę przerwy od nagrywania, pogadaliśmy troszkę o życiu, o Ameryce, a teraz przyjechaliśmy wesprzeć kolegę Maćka, który ma tutaj zatrzymanie i tak naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje, bo tak jak mówiłem, zagadaliśmy się trochę. Zaraz się pewnie dowiemy. Maciek teraz sprawdza chyba z tyłu samochodu, czy coś
nie leży podejrzanego. Widzę, że świeci latarką tam. I co tam się działo? Laska jechała bez świateł, a stała pod takim małym kasynkiem, więc kumple myślał, że może być narąbana, ale nie była narąbana. Po prostu zapomniała włączyć światło. Także dostała ostrzeżenie za światła. I tyle, koniec wyzwania. Prosta robota. Ej Maciek, ja będę musiał się wylać. Przyjechaliśmy właśnie na małą przerwę, bo ja muszę siku. I w tym pokoju już było 2 youtuberów. Była już Anita i był Cash, więc jak chcecie sobie zobaczyć ten pokój, ja go wam nie będę nagrywał. Zobaczcie u Anity, nie u Casha na filmie. Ja mówię, że ja nie jestem youtuberem, nie? Właśnie włączyłem kamerę i nie wiedziałem, co się dzieje, bo miałem obrócony ekranik w naszą stronę i myślałem, że się nie włącza. Dobra, mam takie pytanie do Ciebie, bo obaj jesteśmy w Stanach już długo. Ja jestem, w tym roku mi dokładnie 20 lat stuknie. Ty jesteś ile lat? 23. I chciałem się Ciebie zapytać, co Ci się podoba w Stanach? W Stanach podejście do życia Okej. ludzi, to, że nawet nieznajomi się do Ciebie uśmiechają, że jest taki troszeczkę większy luz. Wydaje mi się, że ludzie też przywiązują mniejszą rolę do pierdu. Drugie takie pytanie związane z tym samym, bo też często się pod naszymi filmami zdarzają takie komentarze, czy czujemy się bezpiecznie, albo czy się nie boimy podróżować tak jak podróżujemy, albo czy mamy broń na przykład. Czy uważasz, że Stany są bezpiecznym krajem? To zależy gdzie. Generalnie tak, a im dalej od dużych miast, tym bezpieczniej moim zdaniem. No na pewno. W dużych miastach też nie jest niebezpiecznie, jeżeli się nie wjedzie do złej dzielnicy, bo w takim LA też da się chodzić wieczorem po ulicy i nie zostaniesz nożem albo nikt ci zastrzeli. Natomiast jeżeli skręcisz złą uliczkę, no to niestety jest tam już słabo. Ale w takiej Ameryce zaściankowej, gdzie ja mieszkam, do dziś dnia ludzie zostawiają otwarte samochody. Do dziś dnia ludzie zostawiają, jadąc do, powiedzmy, sklepu, otwarte garaże i nie ma żadnego problemu. Tutaj się bardziej boję, jeżeli na przykład chodzę, nie wiem, gdzieś tam z dzieciakami, to bardziej się boję natury niż ludzi. Bardziej się boję tego, że mnie zaatakuje mountain lion czy jakaś inna kreatura, niż to, że tam wyskoczy gościu z pałką, nożem lub giwerą czy tam innym. Fakt, noszę przy sobie zawsze broń, bo z kolei pracuję tam, gdzie pracuję, więc mam też troszeczkę inne podejście i czuję się odpowiedzialny za swoją rodzinę. I uważam, że jeżeli mam możliwość noszenia broni, to dlaczego nie? A jak już poruszyłeś temat broni, to czy uważasz, że jest to dobre, że dostępność do tej broni w Stanach jest tak łatwa? I czy to zwiększa bezpieczeństwo w tym kraju? Łatwy dostęp do broni to jest miecz obosieczny. I z jednej strony faktycznie moim zdaniem to, że dużo ludzi ma broń, zwiększa bezpieczeństwo ogólne. Na przykład znowu nasze hrabstwo, nie? Tutaj broń to jest rzecz kompletnie normalna, posiadają mnóstwo ludzi, jeżeli nie większość. Zresztą jadąc do wezwania od razu wiemy o tym, że tam będzie broń i ta broń w zasadzie nigdy nie jest użyta, może nie nigdy, ale no rzadko zdarzy, że była użyta w tym celu, mimo że ludzie ją mają. Ludzie też mają świadomość tego, że broń służy do tak zwanego, powiedzmy, ostatecznego rozwiązania. To nie jest, nie strzelasz do sąsiada dlatego, że ci nastrał psem na trawnik, tylko bronić swojego własnego życia w ten sposób, prawda? Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że to nasycenie bronią społeczeństwa powoduje, że ta broń czasami ginie, że ta broń czasami jest kradziona, że ona trafia w niepółwane ręce, więc na pewno z tego powodu jest więcej broni w tych niepółwanych rękach i trzeba się z tym liczyć, więc to nie jest tak, że jest super i same, wiesz, o och i same plusy. Natomiast ja uważam, że ludzie powinni mieć dostęp do broni. Ze strony policjantów większość moich kolegów też tak uważa. Nie uważam, że to jakoś tam wyjątkowo zmienia to, jak pracujemy. Jesteśmy odpowiednio szkoleni, więc wiadomo, że musimy o tym myśleć, że jest czasami niebezpiecznie, ale jak ktoś by chciał mnie zabić, to mnie zabije siekierą, jak ktoś mnie zabić, to mnie rodzi samochodem, ale generalnie broń wyrównuje szanse i podnosi bezpieczeństwo. No ja ze swojego doświadczenia w tych Stanach, w których byliśmy, zauważyłem, że tam, gdzie broń jest bardziej popularna, jest bezpieczniej faktycznie. I wydaje mi się, że po prostu taki przestępca, mając świadomość tego, że każdy ma się czym broni, czy nawet ma w domu broń, zastanowi się 3 razy, czy wejdzie do takiego domu, czy zaatakuje kogoś. Oczywiście. A jak to wygląda tutaj w Nevadzie, jeśli chodzi o zakup broni? Trzeba robić jakieś licencje specjalne? Nie. Musisz mieć nevadzkie ID i wchodzisz do sklepu, zwany background check, który trwa bardzo krótko, kilkanaście minut może
i wychodzisz z tego samego dnia. Czyli nie musisz czekać, nie ma takiego cool off period, po prostu wchodzisz, kupujesz i wychodzisz. I amunicję od razu też możesz kupić, tak? Ta amunicja jest bez żadnego sprawdzenia, możesz kupić w Walmarcie. Nie, bo słyszałem, że jest coś takiego w niektórych stanach przynajmniej, chyba w Wisconsin tak jest, że jak idziesz kupować broń chyba pierwszy raz, to po jakimś tam czasie dopiero możesz kupić amunicję. Albo... To są to już od stanów, tutaj nie ma, Okej. w Nevadzie nie ma, wiesz, dziki zachód, nie? Dobra. Nie ma tak długo. Spoko. Jak coś, to mam Minęło parę godzin, tak sobie jeździliśmy, byliśmy jeszcze na kawie, byłem w areszcie, zobaczyć jak wygląda areszt, było to... Mogę o tym mówić, tak? Pewnie, że możesz. Było to niesamowite doświadczenie, zwłaszcza dlatego, że nie planuję tam wracać nigdy, więc miałem taki... Nigdy nie mów nigdy. Nigdy. Widziałem co tam jest, nie chcę tam być. Widziałem jak wyglądają te cele. No, czekaj, bo wypadło mi z głowy. No, już ta godzina się robi swoje. Które jest? 2:30. 2:30. Jedną z takich ciekawszych rzeczy, jakie w Stanach istnieją, to jest badanie trzeźwości. Bada się tutaj tak, nie wiem jak to nazwać. Inaczej niż w Polsce. Inaczej, wręcz. Mnie to trochę dziwi, bo w dzisiejszych czasach, gdzie mamy taką technologię, można po prostu coś przystawić, coś chuchnąć, dmuchnąć i wiemy, czy ktoś jest pod wpływem, czy nie. A w Stanach bada się, no zaraz wam pokażemy zresztą, nie? I powiemy, Także- z czego to wynika, takie badania. No właśnie, ja jestem sam ciekawy, bo zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak się robi i jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, na co zwracasz uwagę przy konkretnym badaniu. Ja wam tylko zdradzę, że wczoraj 2 piwa wypiłem. Zobaczymy, czy Maciek wybada. W ogóle tak, zaczynamy od tego, że badania, czy powiedzmy obserwacje takiej osoby kierującej pojazdem zaczynają się jeszcze jak osoba jest w pojeździe, nie? Aha, Zaczynają się tego, jak ona jedzie. okej. No bo obserwujemy powiedzmy jazdę, nie? Czy Mhm. osoba jedzie prosto, czy krzywo, czy jedziesz za szybko, czy za wolno, bo też ma, wiesz, pijacy nie tylko jeżdżą szybko, jeżdżą też bardzo wolno. Potem jak taką osobę zatrzymamy, czy pojazd jest zatrzymany, bo dojeżdżamy, jak już stoi, to obserwujemy to, co dzieje w pojeździe, nie? Generalnie chodzi w tym całej obserwacji o podzielność uwagi. Osoby pijane nie mają podzielonej uwagi i dlatego pytamy prawo jazdy, ubezpieczenie i rejestracja. Aha. I to już jest koniec, nie? Taka osoba nie potrafi otworzyć portfela, wyjąć prawo jazdy, pomyśleć o tym, żeby dać ci ubezpieczenie, Okej. się zgubiona, nie? Daje na przykład Okej. ci kartę kredytową zamiast sprawka, No nie? widzisz, tak Albo oczywiście- się gubi we własnym portfelu, nie? No oprócz tego oczywiście jest zapach alkoholu, są przekrwione czerwone oczy, slurred speech, czyli wiesz, taka mowa, nie wiem, popijacka, nie? Z tym, że nie jest tak, że to od razu świadczy o tym, że ktoś jest pijany. Można mieć czerwone oczy, bo się nie spało. Można mieć slurred speech, bo jest się zmęczonym, ale to jest taki całokształt, nie? Zwracam uwagę na całość zachowań. A jeszcze mam pytanie, bo to się odnosi alkoholu, a jak jest z narkotykami? Też, to samo, nie? To jest Są to samo. inne zachowania, ale bardzo podobne. O tym też za chwilę powiemy, nie? No i później taką osobę prosimy, czy chciałaby zrobić ten test. To nie jest obowiązkowe, możesz powiedzieć, że nie chcesz, nie? I w tym momencie ja bym musiał podjąć decyzję o aresztowaniu na podstawie tego, co do tej pory widziałem, czyli właśnie o tym, co powiedziałem. Twojej jazdy, twojego zachowania zaraz przy kontakcie ze mną, to co mówiłeś, zapachu, twój wygląd, twoja mowa i tak dalej, nie? I to jest troszeczkę takie mniej, powiedzmy, sąd mógłby się do tego mocniej przyczepić, jest to łatwiejsze powiedzmy w obaleniu przez obronę w sądzie. Ale zazwyczaj ludzie się zgadzają na te testy. Są 3 testy. Jest test, który sprawdza twoje oczy, jak one, co one robią, i są 2 testy dotyczące troszeczkę balansu, troszeczkę podzielności uwagi. Czytamy do oczu zawsze, nie? Więc czapeczka do tyłu poproszę. Ponieważ jest zmiany widno, więc nie będę musiał używać latarki. Widzisz mój palec? Palec powinien być oddalony mniej więcej o 12 cali od twojej twarzy, czyli tam mniej więcej tyle jest, to nie? Widzisz, co robi palec? No macha. Tak, musisz go teraz śledzić swoimi oczami, tylko oczami, nie ruszając głową. I robimy 3 próby, czyli pierwsza próba to jest, obserwuję każde z oko, najpierw jedno, potem drugie oko, czy ono śledzi ten palec bez skakania, nie? Okej. Czyli robimy coś takiego, to jest dość szybki ruch. I każdy obserwuje 2 razy, nie? Czyli przyjechałem przed oczami 4 razy. Twoje oczy jeżdżą równo, Okej. czyli już wiem, że być może nie jesteś najebany. Ale czyli jakbym taki miał ruch Tak. oczami skaczący, to Ale to też nie świadczy o tym, że jesteś pijany, nie? Bo być może masz jakąś chorobę neurologiczną, z tym, że zanim zaczniemy te testy, zadaję ci serię pytań. I jeśli masz jakąś chorobę, która wpływa na twoje oczy, to ty o tym wiesz. Te osoby generalnie, jeżeli już ktoś komuś skaczą oczy, to raczej ja bym powiedział, że mają chorobę neurologiczną, albo po prostu są pijani. Okej. Nie? Kolejne badanie, jadę bardzo powoli, na samym miejscu jest mój palec, znowu masz śledzić. Teraz już dokładnie sprawdzam do samego końca, ma być bardzo daleko wysunięte. I trzymam ten palec tutaj w tym miejscu co najmniej 4 sekundy. Często jest tak, że oko przez pierwsze 4 sekundy może drgać ze względu na jakieś zmęczenie albo na coś, a potem ono się uspokaja. Jeśli nie drga, to jesteś trzeźwy. Jeśli po 4 sekundach drga, to jest kolejna wskazówka, kolejne 2, bo masz 2 pary oczu, że masz co najmniej 0,8
promila we krwi. Okej. nie? Później do trzeciego testu, który polega na tym, że też wolno jadę, ale tylko dojeżdżam do mniej więcej twojego ramienia, bo to powoduje, że twoje oko jest odchylone mniej więcej o 45 stopni. Jeżeli ono drga przed osiągnięciem 45 stopni, to znaczy, że jesteś narąbany znowu, jeżeli to jest powyżej 0,8 promila we krwi. I im wcześniej zaczyna drgać, tym masz więcej alkoholu we krwi. I z tych 3 testów, które przeprowadzamy, ten jest taki moim zdaniem najbardziej miarodajny i to jest jedyny test, którego się nie da oszukać, moim zdaniem. Kolejny test to jest chodzenie po linii, nie? Nie musimy mieć narysowanej linii, mało tego, nie używamy linii. Wyobraź sobie, że masz przed sobą linię, nie? Lewa noga, prawa noga przed nią, ręce przy sobie i tak stoisz, że później powiem, co masz zrobić, dobra? Ja już z tym się zaczynam obserwację. Kiedy powiem Ci, że możesz restartować, masz przejść 9 kroków do przodu, odliczając je, dotykając pięta palca. Jak wyjdziesz do końca, przednią stopę, którą to jest z przodu, trzymać na ziemi, a tylnią zrobić kroki dookoła niej i wrócić się o 180. Zawsze to pokazujemy, nie? Zaczynamy w takiej pozycji, tak, robisz 9 kroków. 1, 2, 3, aż do 9. Przednia noga stoi na ziemi, robisz kroki dookoła i znowu 9 kroków. No to zaczynaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czekaj, muszę się odsunąć do kamery. Dobra, że jesteś 9, tak, mamy O tak, kroczki. coś? Aha. Okej. I 9. No, to nie jest trudne. Nie, w jak tamtą się... stronę masz i wracasz, nie? 9 kroczków. I co tutaj obserwujemy? Znowu wezmę swoją ściągę, żebym czegoś nie zapomniał. Nie pod tyły. Zaczynam obserwację w momencie, kiedy stoisz w ten sposób. Nie? Jeżeli się kiwasz, to już jest pierwsza tytułu, pierwsza oznaka. Kolejną oznaką jest, że zaczynasz ten test, zanim ci powiem, że masz grzeczność. Czyli ja jeszcze wyjaśniam, a ty już dobra, to ja idę 9 kroków. Nie, poczekaj, ja ci powiem, że masz sobie wystartować. Kolejną jest, że się zatrzymasz w pewnym momencie i wiesz, co teraz zrobić? Podjąć uwagę znowu, nie? Ci się skończyło. Kolejnym taką wskazówką jest, że nie dotykasz palcami do pięt. Że robisz po prostu dłuższe kroki, nie? Bo to ci pomaga w twojej, wiesz, balansie, nie? Podnosisz ręce do góry, balansując, nie? Jeżeli podniesiesz je więcej niż 6 cali od ciała, to już jest wskazówka, że coś masz nie tak z balansem, nie? Źle robisz te kroczki, nie? Na przykład często ludzie robią, wiesz, wiesz, jakieś różne, widziałem różne rzeczy. Albo tracisz balans, jak się przekręcasz. Robisz za mało, za dużo kroków, złą ilość, nie 9. I to jest 8 plus, a 2 wskazują, że masz powyżej 0,8. I ostatni test to jest tak zwany one leg stand, czyli znowu na baczność, rączki przy sobie. Powiem, że masz zacząć, to podnosisz dowolną nogę do góry, 6 cali od ziemi, czyli mniej więcej wysokość puszki od koli. Masz patrzeć na swoje palce, palce mają być skierowane w kierunku ziemi, głośno liczysz. 1001, 1002, 1003, aż ci powiem, że masz przestać. Rozumiałeś test? Tak. Będzie wyglądał w ten sposób. 1001, 1002, 1003, tak dalej, nie? Gotowy? Gotowy. Zaczynamy. 1000, Jesteś trzeźwy, 1002, ale to machasz. już jest ciężko. To machanie już jest jedną z kluz, ale to nie znaczy, że jesteś pijany. No tak. Bo często ludzie mają, ja też nie potrafię tak stać na jednej nodze do końca. I ja w tym czasie jeszcze mierzę 30 sekund, nie? Aha. I to 30 sekund trzeba tak stać. Bo oprócz tego, że próbujesz balansować, to jeszcze pijani mają zaburzony czas, nie? Liczą za szybko albo za wolno. Mało tego, jak masz mniej więcej 0,8 i masz dobry balans, tracisz równowagę mniej więcej w 20-30 sekundzie. Nie jeszcze to wynika, ale jest to sprawdzone i potwierdzone. I to jest trzeci z tych testów. Tutaj obserwujemy, czy się kiwasz, jak stoisz na baczność. A druga to jest, czy używasz rąk do balansowania. Trzecia wskazówka to jest jakby trzeciego, czyli znaczy, wiesz, trzymając balans. Czwarta jest, że opuszczasz stopę na glebę. Z tych 4 wskazówek, jeżeli zaobserwujemy 2, znaczy, że możesz powiedzieć 0,8. No i teraz historyjka. Tylko przesunę troszeczkę, no. My z tego mamy oczywiście takie szkolenia dość poważne, trwające kilka dni w akademii i przyprowadzają osoby pijane w końcu ostatniego dnia na test, nie? I oni piją przez cały dzień mierzalne ilości alkoholu, nie? Czyli to są osoby, które specjalnie piją pod ten test, Wiecie, są zatrudnieni jako, powiedzmy, aktorzy, nie? Oni piją różne rzeczy, nie? Jedni piją na przykład piwko na godzinę, nie? Inni piją 2 piwka na godzinę. Jeszcze inny będzie pił piwko i shota. Jeszcze inny tuż przed samym wykonaniem tych testów zrobi 3 shoty. Ci instruktorzy wiedzą, ile oni wypili, nie? I ty masz za zadanie z tą osobą porozmawiać chwilę i potem zrobić jej ten test, a na koniec powiedzieć, czy zanim użyłem alkomatu, czy by się pozwolił jechać, czy nie. No i moja pierwsza osoba, która przyszła, laska taka, wiesz, tej wysokości,
Pogadałem z nią, no może było nie czuć alkohol, może nie byłem taki pewien. Sprawdziłem jej oczy drgały przy wszystkich tych testach, nie? No więc na normana wydaje mi się, nie? Przychodzimy do testów tych, wiesz, balans, idealnie. Wiesz, jak powiedziałem jej, żeby stała z jedną nogą, to ona nawet się nie... Lepiej ode mnie pewnie. Zero w ogóle ruchu. No więc ja wiesz, jak już zrobiła te balkony testy, ja mówię, nie no, trzeźwa, nie? Nie bardzo od niej śmierdzi, nie ma czerwonych oczu, tylko te oczy drgają, ale wiesz, balans ma zarąbisty. Gościu mówi, no to co byś powiedział, czy ma jechać, czy nie? Mówię, no wydaje mi się, żebym powiedział, że może jechać. No dobra, sprawdzamy, nie? Cyk. 1-2 pomina. A ja wiesz, no kurde, jak gościu mówi, po pierwsze, zawsze ufaj oczom, nie? Bo oczu nie oszukasz. Okay. A po drugie, laska powiedz mu, co robisz w życiu, nie? A laska mówi, no mam 27 lat, studiowałam 5 lat w Chico, to jest takie college w Kalifornii, party college, nie? Że wszyscy tam piją cały czas. Aha. I oprócz tego miałem stypendium z gimnastyki sportowej. Aha. I wiesz, zaprawiona w piciu, balans bezproblemowy, ale gościu mówi, pamiętaj na przyszłość, oczy nie kłamią, nie? A co by się nie robi od razu testu alkomatem? Zaraz do tego przyjdziemy. Drugi gościu do mnie przyszedł, młody chłopak, tak, no nie? No najebany, nie? Od razu nie muszę być testu, najebany, nie? No ale zróbmy testy. Oczy? Nic, nie? No dobra, nie? No to te wiesz, po linii nie potrafi chodzić w ogóle, nie? Tutaj też nie, nie? Może jechać? No nie może, nie? No to alkomacik, pyk. 0,6 promila. A nielegalny jest 0,8. No gościu mówi, no to co, aresztujemy go czy nie? Ma 0,6, ale przepisy mówią, że jesteś impaired, czyli że nie możesz prowadzić. To, że gościu nie jest powyżej 0,8, ale nie potrafi chodzić, to już jest powodem do tego, żeby dostał DUI. I znowu zapytałem gościa, wiesz, co robisz? No gościu mówi, 20 lat skończyłem 3 miesiące temu, to jest mój trzeci raz w życiu, kiedy piję alkohol. No to tak by było trochę ze mną, bo ja bardzo rzadko piję i ja wypiję jedno piwko i ja wiem, że nie powinienem jechać, bo mi się kręci w głowie. Więc znowu wiesz, ta całość, no nie? Tak. Narkotyki teraz, przejdziemy do narkotyków. Na przykład narkotyka jest bardzo ważny czas i reakcje mięśni, nie? Jednym z testów jest, że trzymasz ręce przy sobie, w ten sposób, głowa do góry i masz odmierzyć w głowie, bez mówienia, 30 sekund, nie? Okay. Ja cię obserwuję w tym czasie i obserwuję to, czy drgają na przykład powieki, czy się kiwasz, czy ci chodzi szczęka i odmierzenie czasu. Speedy ci przyspieszają czas, a inne rzeczy zwalniają. Trawa, odwróć szapkę, do trawy się robi takie coś. Patrz na mój palec, nie dotknę ci nosa, ale będę bardzo blisko nosa, dobra? Umiesz robić zeza? I został ci zez. Sobie sobie palą trawsko, zez schodzi i się rozchodzi od razu. Albo nie prawią zrobić zeza. To też nie jest tylko to, nie? Obserwuje się też ten czas drgania, obserwuje się, mają często zielony język, od trawy, od palenia. Jest kilka różnych rzeczy, które na to wpływają, nie? Więc to też nie jest takie, wiesz, że jedna rzecz, o już jestem jebany, albo już jestem po trawie, nie? I na końcu robimy alkomat. Alkomat, który robimy tutaj na ulicy, nie liczy się w sądzie. On tylko jest dla ciebie i dla mnie potwierdzeniem tego, co ja zaobserwowałem do tej pory, ale on jest absolutnie nie liczący się w sądzie, ponieważ był tyle razy podważony w sądzie przez to, że być może był skalibrowany latem, teraz jest zima. Być może z boku przychodził gościu, który był najebany i zawiał, tak. I to jest nie do udowodnienia w sądzie i tyle razy że on się w ogóle nie liczy. Dopiero się liczy alkomat, który jest na stacji, czyli na posterunku, który jest tam wykalibrowany, który tylko tam się znajduje. Wiemy, jaka jest temperatura, wiemy, jaka jest wilgotność, wiemy wszystko o tym pomieszczeniu i wiemy, że ten alkomat pokazuje to, co powinien pokazywać. Nie? I żeby tą osobę przebadać tym alkomatem, musicie mieć podstawę, tak, żeby... Tak, dokładnie. I podstawą nie może być coś, co jest nieuznawane w sądzie, dlatego są te obserwacje. Tak jak mówiłem, to, że dmuchniesz mniej niż 0,6 nie oznacza, że nie będziesz miał DUI. Liczy się to, czy jesteś w stanie prowadzić samochód. Jeśli nie jesteś, właśnie, bo nie potrafisz chodzić, czyli nie będziesz jechał tak, no to sorry stary, ale masz DUI, nie? No to jest ciekawe, bo w Polsce od razu się tylko dmucha w alkomat, nie? I nikt nie bierze pod uwagę tego, że ktoś może przechodzić i ci dmuchnąć. Ja wiem, ale to nie jest... Tak, no, bo tutaj jest jednak dużo bardziej się bierze sądy pod uwagę, bo ludzie się bronią w tych sądach, ludzie się biorą porządnych adwokatów i szukają jakiegokolwiek dojścia do tego, żeby uniewinnić czy znaleźć... Jakąś lukę w prawie, tak. Dokładnie, lukę w prawie. No. Bo to jest też ciekawe właśnie w Stanach, że do niektórych wykroczeń jest sprawa sądowa, na której musi przyjść policjant i obronić tą swoją decyzję, którą podjął. Ja też miałem taką sprawę, może później opowiem, raz byłem w sądzie, był policjant, przegrałem, dostałem mandat. Bo jeżeli jest dobrze napisany raport, jeżeli są niepodważalne dowody, no to nawet dobry adwokat powie klientowi stale iść na ugodę, no to jest niewygrywalna sprawa. Nie? Teraz już wiemy, dlaczego w Stanach robi się takie dziwne testy, bo ja tego też nie wiedziałem i też się nad tym zastanawiałem. A co, my wsiadamy do auta, jedziemy dalej, no trochę zimno się robi. A ja wam w samochodzie opowiem o mojej sprawie. Nie wiem, 6 lat temu jechałem oglądać Vena, którego chciałem sobie kupić, żeby przerobić na kampera i uciec z Chicago. Była to niedziela rano. Jechałem autostradą, było praktycznie puściutko na tej autostradzie,
a tylko były roboty drogowe. I w Stanach zazwyczaj jak są roboty drogowe, to jest na autostradzie jest ograniczenie do 45. Ja jechałem chyba coś koło 70. A w ogóle nie zwróciłem uwagi, zamyśliłem się, nie było nikogo, kto coś tam robił przy tych robotach drogowych, no ale były znaki, migały światełka, więc powinienem był zwolnić. No i stała policja na poboczu, ja zauważyłem za późno zwolniłem i przejechałem. Ten policjant tak jakby, nie wiem, nie zauważył mnie, ja oczywiście zdążyłem się spocić, ale w lusterku zobaczyłem, że ruszył. Ja już dość daleko odjechałem od niego, więc jechałem na prawy pas, nawet przez myśl mi przeszło przez chwilę, czy nie spróbować uciec z autostrady, ale wiem, że mogłoby się to nie skończyć zbyt dobrze, więc zostałem na tym moim pasie, zwolniłem i ten policjant przejechał koło mnie, więc ja się troszeczkę uspokoiłem, bo myślałem, że po prostu pojechał gdzieś dalej, ale w pewnym momencie, jak już był tak, nie wiem, 100 metrów przede mną, zahamował, przepuścił mnie i ustawił się za mną, włączył światła i mnie zatrzymał. No i sytuacja była taka, że wytłumaczył mi, że przekroczyłem tą prędkość, już teraz nie pamiętam dokładnie o ile, więc nie będę mówił, ale byłem o tyle za dużo, że powiedział mi, że może mnie skuć, odholować auto i... Bo 25 powyżej. Pewnie tak. Reckless driving. I powinienem pójść do aresztu, ale że jest niedziela rano, nie ma nikogo, to mi dał ulgę i po prostu wystawił mi najwyższy mandat i ten mandat wiązał się z tym właśnie, że muszę przyjść do sądu i to było w ogóle w jakiejś małej miejscowości gdzieś daleko od Chicago, więc musiałem jakiś czas później pojechać do tego sądu. No i ten policjant tam był, ja wiele nie miałem do gadania, po prostu musiałem się przyznać do winy i zapłacić mandat. Tym się skończyło, delikatnie mi podnieśli ubezpieczenie za samochód. Na moje szczęście policjant był na tyle wyrozumiały, że nie skończyło się to dużo gorzej niż mogło się skończyć, więc miałem szczęście. Fajnie, że powiedziałeś, że ci dał ulgę. Wiesz, że to polega? To jest najczystsza forma takiego marketingu sprzedażowego. Okej. Mam dla Ciebie wiadomość. Zamiast najwyższego mandatu dostaniesz drugi od góry. I wiesz, co się wtedy może dzieje? Dziękuję panu policjancie, naprawdę Ja tak się czułem. Jestem dokładnie, o to chodzi, nie? Żebyś na koniec tego spotkania z policjantem czuł się dobrze. Ja się tak czułem. Był miły, mimo tego, że ci dowalił mandat, to i tak czułeś się tak naprawdę dobrze obsłużony. Tak? No ja do dzisiaj się cieszę, że to się tak skończyło, jak się skończyło, bo nie lubię takich sytuacji i miałem też nauczkę, więc teraz zwracam uwagę na takie rzeczy. Rozmawiamy tak właśnie o tej mojej przeszłości kryminalnej i zapytałem Maćka, czy jakby sprawdził moje prawo jazdy teraz, czy pokażę mu właśnie tą historię. I zaraz zobaczymy, bo Maciek mówi, że nie pokaże. Że nie pokaże. Pokazałoby z Nevady. Historię w taką federalną, tylko pokazało, że miałbyś nakaz aresztowania. Jeżeli byś zatrzymał na coś poważniejszego i bym potrzebował twojej historii, to bym musiał zadzwonić przez radio do dyspozytora i poprosić, żeby oni skontaktowali się z Illinois i tam, czy tam skąd masz prawko. Z Illinois. I tam mogliby to, powiedzmy, dogłębniej sprawdzić. Nie? Kurde, aż jestem ciekawy, co tam wyjdzie, o ile coś wyjdzie, żebym jednak nie wrócił do tego aresztu. To zrobi piip, wanted subject. Żenowackie masz 0, nie? Nic nie ma. No state records found matching your criteria. Masz adres, tak, znaczy znalazło twój tylko, że masz takie prawo jazdy i że jest no stops in effect, czyli że nie masz żadnych problemów i no convictions last 12 months, czyli nie zostałeś za nic ukarany przez ostatnich 12 miesiącach. Nie masz żadnych razów aresztowań, masz no NIC warrants, czyli nie jesteś poszukiwany, DMV, nie? Czyli w Nevadzie nie miałeś żadnego kontaktu, żadnego mandatu od nevadzkiego, żadnego policjanta. Nie? Okej. No to dobrze, to bardzo się cieszę. Może pan jechać. Za motor chodzi. Jaki? Nie wiem, co się stało, ale mamy godzinę 5, prawie 20 rano. My się z Maćkiem trochę zagadaliśmy. Ja sobie zapomniałem o nagrywaniu. Tak naprawdę praktycznie nic się nie dzieje, tak jak Maciek zapowiadał, ale to tylko świadczy o tym, że Ameryka jest bezpieczna, nie? No tak, dokładnie. Albo za bardzo padał deszcz. Więc ja jeszcze tak na koniec się ciebie zapytam,
Co muszę zrobić, żeby zostać policjantem, tak jak ty, albo sheriff deputy? To zależy od miejsca, w którym chciałbyś zostać takim szeryfem. Różne departamenty mają różne wymagania i różne, powiedzmy, testy. U nas jest tak, że po pierwsze musisz być obywatelem USA, po drugie pierwszy test to jest A test... czekaj, jeszcze ci przerwę, a jest gdzieś tak, że nie musi być obywatelem? Wydaje mi się, że Chicago PD zatrudnia z zieloną kartą. Okej. Trzeba mieć skończoną szkołę średnią. Potem trzeba zdać kolejne testy. Pierwszy test to jest pisemny. On trwa tam 3-4 godziny. Pytania takie z wiedzy, nazwijmy to ogólnej, z znajomości angielskiego, test na pamięć, czyli na przykład masz do przeczytania nakaz aresztowania i potem parę stron dalej są odnośnie tego nakazu pytania. Okej, ale na ten test idziesz, możesz tak z biegu przyjść po prostu bez żadnego kursu, szkoły? Tak, Okej. z biegu. Nie mówiąc o prawie, to jest po prostu taki, wiesz, właśnie problem, czy umiesz pamiętać, czy się orientujesz na mapie, czy masz logiczne myślenie, czy umiesz czytać, czy umiesz pisać, nie dalej. Potem też jest test sprawnościowy, bardzo łatwy, tam są jakieś, wiesz, bieg do 1,5 mili, bieg na 400 metrów, przysiady, pompki, 20 pompek, 30 przysiadów w minutę. Jak to przejdziesz, to masz rozmowę kwalifikacyjną z takim panelem, powiedzmy, oficerów, no, deputies, nie? Siedzi tam zwykle sierżant i za 2 albo 3 deputies. Zadają ci pytania takie bardziej już, powiedzmy, policyjne. Oprócz tego, że wiesz, dlaczego to jesteś pracować dla nas, nie? Co wiesz o hrabstwie, co wiesz o naszym departamencie, dlaczego policja, nie wiem, a nie straż. Są też pytania typu, nie wiem, wchodzisz na stację benzynową, w której pracujesz, wiesz, w twoim bicie pracujesz tam od iluś tam lat, i nagle wiesz na stacji, że stoi gościu z giwerą i trzyma tę giwerę przy głowie, wiesz, kasjera, nie? Co robisz, nie? I jaka jest dobra odpowiedź? No, oni generalnie szukają ludzi, którzy mają odwagę wejść i zadziałać, nie? Później, jeżeli to przejdziesz, dostajesz taką książkę dosłownie, pakiet do tak zwanego background check, czyli generalnie sprawdzają tak bardzo dokładnie twoje ostatnie 10 lat i potem mniej dokładnie całe twoje życie. Więc twoje 10 lat ostatnich to jest wszystko łącznie ze wszystkimi roommate'ami, czyli z twoimi współlokatorami, gdzie mieszkałeś. Twoje poprzednie prace, twoi szefowie... Ale sprawdzają na zasadzie kontaktowania się z nimi? Tak, ze wszystkimi się kontaktują, nie? Jest do tego dotyczący detektyw, który to wszystko sprawdza. W moim przypadku dzwonili na przykład do mojej mamy w Polsce z tłumaczem, dzwonili do mojego brata w Polsce z tłumaczem, próbowali dzwonić do moich szkół, ale się nie dodzwonili na szczęście. Ani do liceum, ani do Polibudy, ani do uniwersytetu się nie dodzwonili. Kontaktowali się z Interpolem, czy nie mam jakichś problemów w Polsce. Jeżeli przejdziesz to kolejnym punktem jest wykrywacz kłamstw. Tam pytają cię o rzeczy typu dragi, kradzieże i przestępstwa. Jeśli chodzi o dragi, czy, nie wiem, handlowałeś? Czy brałeś, nie? Czy brałeś? Bo możesz, w naszym departamencie jedynym dragiem, który mogłeś brać w przeszłości, jest marihuana, ale musiała być przynajmniej 5 lat przerwy przed złożeniem papierów o zatrudnienie się. I to jest sprawdzane na wykrywaczu kłamstw. Każde inne dragi cię eliminują z pozycji. Ale było to stresujące? Było, bo tak naprawdę moim zdaniem ten wykrywacz kłamstw nie jest obiektywny. Z tego, co ja tam czytałem, to on ma tylko jakoś tam 40% chyba skuteczności, więc to jest... Mogą cię odrzucić, mimo że mówiłeś prawdę, tak mi się wydaje. Więc ja się stosowałem tym bardziej niż tym, no właśnie, że będę kłamał. O tym myślę, że to jest po prostu takie stresujące i nawet jak wiesz, że mówisz prawdę, to i tak to masz takie... to wyjść, że kłamiesz. Więc później jak to przejdziesz, to masz kolejną rozmowę kwalifikacyjną, tylko tym razem już z szeryfem i z underszeryfem. I to w zasadzie jest taka rozmowa, która oni się po prostu upewniają, że jesteś dobrym wyborem, nie? Bardziej dla nich niż dla ciebie, po prostu mówią ci, że jesteś zatrudniony. Po tej rozmowie masz test psychologiczny, tam ileś tam set pytań też było, który trwał parę godzin. I potem w teście psychologicznym jest takie dogłębne badania zdrowotne i koniec, nie? I to jest... Ale poczekaj, bo wymienić te rzeczy, a tu żadnej szkoły nie ma, kursu. No bo to jest dopiero zatrudnieniem, nie? To jest dopiero... Jak cię zatrudnią, to jesteś zatrudniony w przypadku biura szeryfa w areszcie i w areszcie przechodzisz tak zwany on-job training, nie? Trenują cię na tak zwany Deputy 2, czyli taki, nie możesz siedzieć na patrolu. To szkolenie trwa 4 miesiące w areszcie. Jesteś szkolony przez, innych oficerów. Codziennie jesteś obserwowany, codziennie masz raport z tego, jak wykonywałeś swoje obowiązki, czy tam coś nauczyłeś, czego się nie nauczyłeś, jakie popełniłeś błędy. Jeśli przejdziesz to szkolenie, dostajesz wtedy możesz samodzielnie pracować w areszcie. Po około roku pracy w areszcie, mniej więcej zależy od tego, ile jest osób przed tobą, idziesz do stanowej akademii policyjnej, która też trwa 4 miesiące i jeżeli tą akademię przejdziesz,
to wracasz do biura szeryfa i wtedy idziesz do patrolu na kolejne szkolenie, które trwa kolejne 4 miesiące. Jeździsz w patrolu, ale najpierw jeździsz jak ty jako pasażer i obserwujesz przez pierwsze 2-3 tygodnie, później jeździsz jako kierowca i podejmujesz interwencję i oni cały czas pozwalają na więcej, jak gdyby coraz więcej cię szkolą. Też codziennie masz tak zwany DOR, czyli Daily Observation Report i mówią ci, oceniają, wiesz, jak się zachowujesz, jak to robiłeś w porównaniu do przeciętnego policjanta. I jeżeli skończysz szkolenie, to wtedy dopiero możesz jeździć samodzielnie na patrolu, nie? Taki wiesz, świeżak, nie? Twojej oceny, czy z twojego doświadczenia, która z tych części była najtrudniejsza? Patrol FTO, nie? Najbardziej stresujący. Czyli ta końcowa część, tak? Bo to w areszcie jesteś zupełnie nowy, ale tam ta praca jest taka bardzo powtarzalna, bo to samo są procedury, po prostu musisz ich nauczyć. Każdy dzień wygląda bardzo podobnie, nie? Bo jest, wiesz, budzenie, zależy od zmiany, nie? Albo tych więźniów budzisz, tam ich potem karmisz, nosisz im żarcie, wiesz, obstawiasz ich przy żarcie, przyprowadzasz do sądu, tak samo to wygląda, nie? Bo o tej godzinie jest sąd, o tej godzinie jest karmienie, o tej godzinie jest coś tam innego. Tam się rzadko zdarzają jakieś sprawy typu bójki między więźniami, tego typu rzeczy, więc to jest dość proste moim zdaniem. Akademia jest stresująca i troszeczkę wymagająca, ale nie jest czymś wyjątkowo trudnym. Natomiast to FTO w patrolu, no to już tutaj cię stresuje na maksa, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy jesteś w stanie sobie poradzić z tym stresem w pracy. Bo wiesz, jak ja przyszedłem do patrolu, to już miałem kumpli w patrolu, nie? Mimo że ich znałem, że razem powiedzmy chodziliśmy na imprezy, to byli moi kumple często wcześniej przed w ogóle zostaniem liniarzem, nie? To w momencie przejścia do FTO w patrolu jesteś nikim, nie? Podczas treningu do wszystkich musisz mówić sir, no nie masz kumpli. Z tym, że to też jest tak, że mimo tego, że jesteś nikim, to wszyscy się sprawiają, nie? Bo jak na przykład jak masz jakieś, nie wiem, wezwanie, którego nie wiesz jak ogarnąć, to bez problemu możesz wziąć telefon, albo jeżeli jest z tobą jakiś inny oficer, zapytać się go, co on zrobił, nie? I oni ci tutaj podpowiedzą i to jest uznawane za plus, nie? Że potrafiłeś. No bo wiadomo, że nie na wszystko się przygotuje każdy trening, nie? Że jesteś w stanie zasięgnąć kogoś pomocy, nie? I o to w tym wszystkim chodzi, nie? Że oprócz tego, że musisz mieć jakąś tam wiedzę, to jeszcze musisz być na tyle ogarnięty, że jak czegoś nie wiesz, to się tego przyznajesz, że tego nie wiesz i wiesz, jak znaleźć rozwiązanie danej sytuacji, mimo że to jest pierwszy raz w życiu widzisz, nie? Bo ty nie masz samemu kombinować, tylko masz się opierać na to jest doświadczeniu. prawo, nie? To dokładnie, opierasz się na doświadczeniu innych, ale jesteś kompletnie, wiesz, nikim, nie? Nie jesteś uwzględniany w rozmowach poza, wiesz, roboczych, dopóki nie zdobędziesz tego zaufania i nie wykażesz się dobrą robotą, no to jesteś świeżak, nie? A jak wygląda poziom stresu właśnie, tak jak ty zaczynałeś tą pracę, bo no wydaje się to bardzo stresowa praca, wiadomo, z czasem doświadczenie i pewnie jakieś kursy sprawiają, że opanowanie tego stresu jest dużo łatwiejsze, ale na początku, no ja sobie nie wyobrażam osobiście, jak ja bym się zachowywał w takich sytuacjach. Wiesz co, dla mnie największym stresem na początku było słuchanie radia, nie? Ale teraz na przykład, wiesz, gada mi koleżanka do ucha, bo nie wiem, czy było słychać. No ja słyszę, ale ja nie mam zielonego pojęcia, co oni tam ja mówią. mam, nie? Mimo że mówię do Ciebie po polsku, że w rozmowie muszę myśleć po polsku, to co ona mówiła, ja już wiem, gdzie ona jest, wiem, co robi. To jest takie dla mnie już teraz naturalne, ale z tym miałem straszny stres, nie? Na początku było dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia, nie? Nie byłem w stanie tego, wiesz, science fiction. Bardzo często musiałem się wspomagać tym, co jest napisane w systemie, bo nie wiedziałem, co mówią na radiu. Wy w swojej pracy używacie bardzo dużo jakichś takich skrótów, takich hasełek, to jest taki wręcz, powiedziałbym, slang. W którym momencie się go uczyłeś? Czy ty się sam go musiałeś nauczyć? Czy to dostajesz jakiś taki, nie wiem, wypis? Dostajesz, powiedzmy, jakąś tam listę kodów. Przecież od kodów się odchodzi bardzo. Teraz się używa bardziej właśnie takiego, powiedzmy, języka normalnego mówionego i troszeczkę slangu. Tego slangu się po prostu uczysz w pracy, nie? Uczysz się go już w zasadzie w areszcie, prowadząc z aresztu do akademii, już ten slang masz dość dobrze opanowany. Kodów używamy bardzo mało, bo w zasadzie mogę wymienić, nie wiem, może z 10 różnych kodów. Nie? Pytam, bo dla mnie wszystko to, co słyszę, brzmi jak jakiś kod, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Mówiłem dzisiaj 10-17, no bo to było zatrzymanie pojazdu. Mówiłem 10-4, że coś potwierdzam. Mówiłem code 4, czyli że wszystko jest w porządku. Używamy jeszcze 10-27, 10-29, to jest proszenie dyspozytora o sprawdzenie przeszłości kryminalnej oraz ważności prawa jazdy. Ten to jest, że się z kimś bijesz, chociaż też nie musisz tego powiedzieć, że się po prostu bijesz. I to są wszystkie kody, mi się wydaje. Na kolejne pytanie, wydaje mi się, że znam odpowiedź, ale czy jest to praca twoich marzeń? Jasne, gdyby nie była, to znalazłem pracę. Może nie tyle to jest praca moich marzeń, co jest praca, która mi się podoba. Niekoniecznie o tej marzyłem całe życie, bo to był taki troszeczkę, tak po prostu mnie pokierowało
kierował mnie los w kierunku, w którym jestem, bo zawsze mnie ciągnęło do munduru i zawsze mnie ciągnęło do tego typu rzeczy. Czekaj, bo wiesz co, Anita dzwoni, chyba się już martwi. Halo? No kurde, jak Zeszło się. Bronimy prawa, czy tam ten. Nie no, jeździmy, gadamy, bajerujemy. Ja sobie przypomniałem, że miałem film nagrywać, więc nagrywamy końcówkę i za niedługo będziemy. No, jest wszystko okej. Wyspała się? Za jakieś 15-20 minut, tak gdzieś przed 6 będę. No to baj. Martwię się, że dobrze. Kurde, bo ja też się nie spodziewałem, że tyle czasu będziemy jeździć, ale tak się przyjemnie jeździ, tak się przyjemnie bajerzy. To się gadało, tak, bo Tak. też spędziliśmy 3 noce bez kamery i po prostu gadka szmatka. Tak, nie? tak, obgadaliśmy całe życie, całą Amerykę i całą Polskę. Jeszcze takie, wracając do tego tematu, który mieliśmy, uważasz, że wynagrodzenie tutaj w Stanach jest adekwatne do tego ryzyka, jakie ponosisz codziennie? Zależy gdzie, ale ja uważam, że zarabiam stosunkowo okej, nie? A możesz podać jakieś takie mniej więcej widełki, jakie to są kwoty, nie wiem, rocznie, godzinowo? No ja teraz zarabiam, podstawy mam 39 dolarów na godzinę. Do tego dochodzi, wiesz, procenty za to, że pracuję w nocy, do tego dochodzi procent za to, że jestem instruktorem strzelectwa, że jestem w straży honorowej, dochodzi procent za wysługę lat. Z tego się robi całkiem spoko sumka, nie? Ile czasu trzeba przepracować, żeby móc przejść na emeryturę, pracując właśnie tak jak ty? To zależy nie tylko od wysługi, ale również od wieku. Najwcześniej można przejść na emeryturę w wieku 50 lat, mają przepracowane 20 lat. Zwykle ludzie pracują 25 lat, bo zaczynają wcześniej. Ja zacząłem późno, ja miałem 37 lat, zacząłem pracować, więc ja mam plan, żeby przejść na emeryturę w wieku 57 lat po 20 latach pracy. Okej. A ty masz 2 córki, a Macy i Mię, i jakby któraś z twoich córek powiedziała, że chce robić to, co ty, byłbyś z tym okej? Nie. Nie? Nie byłem z tym okej. Wiesz, byłem okej, no bo to jest ich wybór. To nie, No tak. Wiesz, nie mam na to żadnego wpływu, znaczy może mam jakiś wpływ, ale nie byłbym w stanie powiedzieć mojej córce nie, no bo to jest No tak, będzie jej dorosłą życie, osobą, nie? jest to jej życie, ale nie chciałbym, żeby... I to nie chodzi o to, że jest niebezpiecznie, tylko że widzisz syf, nie? Ryje bery, trzeba sobie z tym umieć radzić, trzeba mieć pomoc psychologiczną i umieć o nią poprosić i być z tym na, wiesz, na okej. Wiele osób z tym nie jest okej. Mają jakiś problem z tym, żeby poprosić o pomoc, a jednak, no widzisz, wiesz, no ludzie nie dzwonią nam pod numer 19, bo mają fajny dzień, tylko dzwonią pod numer alarmowy dlatego, że jest najgorszy dzień w ich życiu i właśnie coś się stało takiego, co jest totalną traumą. Chociaż często są też jakieś głupie wyzwania, ale bardzo często mimo wszystko widzimy zmaltretowane kobiety albo zmaltretowanych mężczyzn, widzimy, wiesz, nie wiem ile widziałem trupów w swoim życiu. Nie? No ja wiem, że ja bym się nie nadawał do takiej pracy, ja bym chyba nie był w stanie udźwignąć tego psychicznie, a jeszcze jaka cecha charakteru uważasz, że jest niezbędna? Zbliża się 6 rano, jak widzicie robi się już jasno, więc kończymy tą przygodę. Mi się bardzo podobało, zresztą z Maćkiem się tak dobrze rozmawia, że mógłbym tak codziennie, nie? Powiedz, gdzie Cię można znaleźć na social mediach i co tam robisz? No i co robisz przede wszystkim? Sorry, jeszcze Ci przerwę, mi się troszkę już głowa wyłącza, jest 6 rano. Na social mediach można mnie znaleźć głównie na YouTubie jako szeryfa USA. Tam są filmy zarówno dotyczące pracy szeryfa, sprzętu szeryfa, mój radiowóz, nowy i stary, ale są też filmy z życia codziennego, z wakacji z córkami, wiesz, z życia po prostu. No i masz całą serię takich filmów okiem szeryfa. Tak, którą omawiam akcje ciekawe tutaj z USA. Oprócz tego mam oczywiście Instagrama, też szeryf USA. Myślę, że mam dość ciekawy, bo tam dużo osób tego słucha, podcast na większości platform podcastowych. Podcast nazywa się Szeryf Nadaje. Okay. I to jest podcast nagrywany podczas służby z radiowozu, tak na żywo, surowo, bez cięć, bez poprawek, słychać to, że auto moje skrzypi, piszczy i się wygina i jest tak, wiesz, na bieżąco komentuję to, co się dzieje w pracy, albo co się działo w pracy. No i jakiś tam Facebook, ale na Facebooku jest mało, najmniej w sumie. Ja widziałem YouTube, ostatnio nawet oglądałem kilkanaście filmów pod rząd, ale nie słuchałem jeszcze Twojego podcastu, nawet zapomniałem o nim, więc wszyscy sprawdzamy podcast Maćka. Są krótkie odcinki, więc można, wiesz, na szybko. Nie ma jakichś tam 2-godzinnych, są dosłownie 10-15 minutowe odcinki. Ja dużo kieruję i mam bardzo dużo czasu na właśnie słuchanie, więc w czasie jazdy będę słuchał. Także zapraszam, sprawdźcie koniecznie, bo Maciek naprawdę
umie ciekawie gadać, zresztą widzieliście sami. No i co? I będziemy kończyć. Podjeżdżamy właśnie pod autobus. Anita już dzwoniła, żebym wracał do domu, więc ja jeszcze nagram, jak wysiądę końcówkę. Jesteśmy dosłownie 100 metrów od autobusu. Tak, tak. Albo mniej. Chciałem wam tylko na koniec powiedzieć, że było jedno to z tak... Nie umiem się wysłowić już, nie chcę iść spać. Dobra, chciałem wam tylko powiedzieć, że było to jedno z takich doświadczeń, których się nie zapomina do końca życia, tak myślę. No z Maćkiem się naprawdę miło spędza czas. My z Maćkiem mieliśmy okazję i 1,5 roku temu i tym razem spędzić trochę czasu. Dość się zdążyliśmy poznać i naprawdę jest to taki gość, bije od niego taki pozytywny vibe i dlatego tak się fajnie spędza z nim czas. Na końcu tego filmu, czyli zaraz w tej propozycji będzie wstawiony film z patrolu Anity. Zobaczcie go koniecznie, jak go nie widzieliście, a jak go widzieliście, to już tak na pewno go nie pamiętacie. I będzie cała playlista z wszystkimi filmami, które nagraliśmy z Maćkiem. Sprawdźcie jego social media. Ja idę spać. Ja nie wiem, czy w ogóle... Ja nie wiem, czy to, co mówię, ma w ogóle jakikolwiek sens. Jest mi trochę zimno i dobranoc.